nagrywam kolejny odcinek niezgodna. Tylko teraz postanowiłem, że kupię chyba uchwyt do samochodu, bo uwielbiam nagrywać, wiecie co, jak jadę samochodem albo jak jestem w przyrodzie, ale nie chcę już się pokazywać, bo echo jako obecność nie potrzebuje ani twarzy, ani imienia. Po prostu jest. I pragnąłbym się z Wami podzielić tym, co odkrywam sam w sobie. A jeżeli ktoś się zainspiruje, jeżeli ktoś poczuje, że coś gdzieś w nim, coś dotknęło, to fajnie by było porozmawiać na ten temat, albo fajnie by było poznać siebie na tej ścieżce. Powiem Wam, że echo jako obecność buduje projekt Nordic Wild West, tam gdzie natura spotyka serce i gdzie uważność jest takim dniem codziennym, życie w tu i teraz, mindfulness, taka obecność, świadome podejmowanie decyzji, świadoma obserwacja umysłu, nie wchodzenie w jego dialog, nie wchodzenie w jego narrację. Powiem Wam szczerze, że jak ja to znalazłem, do tego doszedłem, ta rzeczywistość biła się ze mną, że ta niesprawiedliwość w tym świecie, te mechanizmy, schematy, te powtarzalności i ludzi, którzy nie potrafili od tego odejść i dokładali sobie tylko. Jak patrzyłem na reklamy w telewizji, to każdy sobie dokładał do swojego życia, nie odejmował. Czyli były na początku papierosy, potem e-papierosy, potem te ajkosy, potem te takie pociągi, te ciufcie, jak ja tam nazywam. Te olejki, nie olejki. I każdy ładował w siebie tak jak, kurde, jakby życie albo ciało było śmietnikiem takim. Ja tak patrzyłem, to jest z mojej takiej obserwacji, z mojego poglądu na rzeczywistość, w jakiej się znalazłem, w jakiej byłem. Dano mi imię, jako rodzice dali mi imię i nazwisko, wychowali mnie jak najlepiej potrafili. System dał mi PESEL, naznaczył mnie jak takiego przysłowiowego dzielaczka, kurde, na gospodarce, gdzie trzeba kontrolować, trzeba wszystko o nim wiedzieć. I stałem się takim rodzaju buntownikiem, ale takim ze zdrowym podejściem. Nie walczę, nie tupię nogami, nie skaczę. Po prostu świecę swoją świadomością. Ale to nie mam żadnej lampy za sobą, ani osób, które oświecają mnie. Tylko świecenie nazywam świadomością w byciu. Jeżeli przydarza się mi się jakaś sytuacja, ktoś pokazuje mi się na zewnątrz, to uświadamiam sobie, że używam własnego umysłu. Jeżeli jestem w przyrodzie i w przyrodzie znikam, łączę się z nią, to te programy niskowibracyjne, te złości, lęki, pretensje, bóle, żale, które mi podsyłał cały czas umysł jako ja, że to ty to zrobiłeś, to teraz nie utożsamiam się z tym, bo nie wierzę, że jestem tylko formą. Zszedłem tutaj i obudziłem się w tej formie i tam teraz fajny rozdział dałem do książki, którą piszę, do e-booka interaktywnego. Tam, gdzie ja idę, wy nie możecie pójść. I można to zrozumieć na dwa sposoby. Nie można tam pójść, gdzie ja jestem, bo świadomość, która się obudziła w tym ciele, nie ma imienia ani formy. Dałem jej imię Echo, żeby budować nową wersję istnienia, życia w tej rzeczywistości jako echo. Nie jako Jarek, który miał tam swoje schematy, programy, energie toksyczne albo różne uwarunkowania. Ja nie do końca mogę nazywać to poprawnie, dlatego że
Świadomość, która żyje w tym ciele, nie do końca się utożsamia z ciałem, z narodowością, z religią, z życiem jako człowiek. Wow, fajny dźwięk. A z takim podejściem, że żyję teraz w prawdzie i tam nie kupuję narracji umysłu, czyli jeżeli widzę kogoś, tak jak wam powiedziałem na początku, jeżeli widzę kogoś, to używam własnego umysłu. I ktoś na przykład, już teraz mam bardzo mało takich świadectw, które powodują, że jestem zły, rozczarowany albo w poczuciu winy, no bo ja wszystko pouzdrawiałem w sobie. Jako ja jestem, co uzdrowiło. Nie, Jarek robił proces, kurde, walczył, ale walczył w tym świecie, a ja robię progres w innej rzeczywistości, w niematerialnej rzeczywistości. I dlatego pragnę się z wami dzielić taką wiedzą, taką informacją. Tak naprawdę nie potrzebujecie żadnej wiedzy, możecie to odczytać w sobie, ale po samej obserwacji samego siebie, jak ja dochodziłem do tego stanu świadomości, to szukałem na zewnątrz. Tak jak Krishnamurti powiedział, nie szukaj oświecenia, chyba że szukasz go tak jak człowiek z palącą głową, z podpalonymi włosami szukałby stawu. Szukaj go całą swoją istotą. Przepraszam, to był Buddha, nie Krishnamurti, ale Krishnamurti też fajne miał odpowiedzi na ten temat. Szukaj go całą swoją istotą i go szukałem. Na początku szukałem go na zewnątrz, w YouTubie, na pewno nie w wiadomościach chociaż filmy były o świadomości, też podnosiły stan mojej świadomości. Dawały mi każdy krok więcej w tym kierunku. Ten umysł się uwalniał. On znał prawdę. Ta iskra Boża, która jest w was, ta iskra źródła jaźni, ona przyszła tutaj się obudzić i przyszła tutaj kreować, bawić się w tej rzeczywistości, a nie żyć w cierpieniu, w lęku, w bólu, w troskach, w żalu i w powtarzalności. Czyli cały czas można, jak już się wchodzi na taki pewien stopień świadomości, to można zauważyć, jak niektórzy ludzie, czasami ci sami, przynoszą te same informacje, te same pętle, wracają do tych samych doświadczeń. Oni śpią, a przynoszą wam tylko po to, że powiedzieliście, nie, to nie moje i odepchnęliście to. I oni przynoszą to znowu. Jak się budzisz w świadomości, to przychodzi to coraz częściej. Mówisz sobie, co za kurde prostaki, albo ile, nie? I mówisz, że to jest ich wina, ale jak w końcu sobie uzmysłowisz, że to nie jest ich wina, tylko oni śpią w takim programie i przynoszą ci tej iluzji informacje, ale słuchajcie, świeci się fantastycznie śnieg. Wow! Słoneczko jest w Norwegii i od śniegu odbijają się takie diamenciki, ale to wow, to jest piękne. To jeżeli on przynosi ci, czy ona ci przynosi takie doświadczenie, to potrzebuje to ukochania, akceptacji i wdzięczności za to doświadczenie. Nieważne, czy to przeważnie są gorzkie plony, bo jak wychodzisz, to na początku zdajesz sobie sprawę, coś z tym światem jest nie halo, bo jeszcze bardziej mnie atakuje, ale jak się budzisz, to tak jakbyś zapalił lampkę w jaskini, gdzie są nietoperze, no to słuchaj, te nietoperze nie będą, kurde, bić ci brawo albo mówić, o super, ale ty oświecony już jesteś, tylko będą cię atakować. I tak samo robią. Z mojego punktu widzenia jest coś takiego, jak się budzisz w świadomości, to dajesz sygnał do wszechświata, budzę się, czyli wszystkie te dusze, te programy, które odrzuciłeś od siebie, które miałeś do uzdrowienia albo dawałeś w innym wcieleniu komuś innemu, to przychodzą do ciebie. To jest taka, jakby się świat zbuntował przeciwko tobie i mówisz, kurde, co jest, nie? Niby w tej świadomości idę, a tu mam cały czas pod górkę, ale potem pod tą górkę, jak podchodzisz z akceptacją, z miłością, z harmonią, z wdzięcznością, co się dzieje? Te programy, te osoby znikają ze swojej rzeczywistości. To tak zwany ogień zabiera ci wszystko, to co już tobie nie służy, albo co już jest uzdrowione. I wtedy dzieje się coś fantastycznego, bo wtedy w tej pustce, zamiast się bać, gdzie ego panikuje i
rozpadają te skorupy ego, te programy, to co nie było tobą prawdziwym, tylko było iluzją świata i systemu, rozpada się i wtedy na tych popiołach ten piękny Feniks buduje się w prawdzie. Wtedy widzisz, że myśli kreują rzeczywistość. Wtedy widzisz, że słowa mają moc, że są samospełniającą się przepowiednią. I słyszysz na zewnątrz, jak ludzie mówią, nie mamy pieniędzy, wyzywają innych, ubliżają innym i tak dalej. Źle myślą, mówią o innych i to im odbija rzeczywistość. Potem mówią, ej, dlaczego mi się tak przydarza, albo dlaczego mam to, albo tamto. To wtedy tak łatwo jest czytać z innych, że normalnie robienie czegoś cudownego w swoim życiu jest takie proste, że się w głowie nie mieści. Wtedy możesz kreować, pisać książki, tworzyć, poznawać fantastycznych ludzi i już wtedy nie poznajesz kobietę, jak jesteś facetem, albo jak jesteś kobietą, to poznajesz faceta, który ci słodzi, mówi, o jakie piękny, ja ci zasponsoruję ci życie marzeń, będę cię kochał, nosił na rękach. Bo wtedy widzisz, że to są czcze marzenia, że on albo ona jest w braku, nie kocha siebie i nie szanuje siebie, jest w różnych programach i schematach i szuka tylko osoby na zewnątrz, żeby zaspokoić swój głód. Ego szuka miłości na zewnątrz. Jak zrobisz pracę nad sobą, pokochasz siebie, zaakceptujesz siebie taką, jaką jesteś, czy takim, jakim jesteś i będziesz pracował w swoim wnętrzu, a nie na zewnątrz, to uzmysłowisz sobie, że ten świat zmienia się pod ciebie. Ja mam czysty umysł, wierzcie mi, że jest już drugi tydzień słońce i bezchmurne niebo. Jeden dzień był chyba deszczu, a tak ogółem ta rzeczywistość odzwierciedla mój świat wewnętrzny, przepraszam. I spokój, harmonia, cisza, obfitość, jaką mam wewnętrzną, jest nie do opisania. Lęk, który już dawno wyparował, nie istnieje w tym ciele. Może przyjść tam jakaś forma lęku w jakiejś tam postaci, może ktoś odegrać, jakąś scenkę i mogę delikatnie poczuć lęk. Wracam do ciała, z automatu to jest uzdrowione, puszczone i dziękuję. I ten gościu, czy tam ten chłopak, czy ta kobieta może odgrywać jakieś tam scenki, role, ubliżać czy w słowach, czy w zachowaniu, to już mnie nie dotyka. I ta osoba to widzi, tak jakbym podstawił lustro, odbija to się, on widzi samego siebie, ona widzi samą siebie i dziękuję. Z automatu machają ręką albo pobliżają i odchodzą. Ja nie muszę nic robić. To jest moje tak zwane świecenie. I w projekcie Nordic Wild West, bo wierzę, że konie są cudownym narzędziem na to, żeby sprowadzać ludzi do tu i teraz, istoty, które zaczynają czuć, nie są. Nordic Wild West, tam gdzie natura spotyka serce, nie powstał dla ludzi, którzy żyją w ego, którzy bardzo są w ignorancji, którzy żyją w lęku, w strachu i tak dalej. Ten projekt i miejsce, ta przestrzeń, która się coraz bardziej ewoluuje, ona jest dla ludzi, którzy już zaczynają czuć, już zaczynają widzieć, że coś z tym światem jest nie halo. I w moim głosie, w mojej tonacji może tego nie czuć, ale czuć. Jeżeli czujesz energię, która płynie z tych słów, jeżeli czujesz wibracje w sobie, jeżeli okolice klatki piersiowej albo serca nucą, albo tak jakby śpiewały, to jest znak, który zaczyna w tobie rezonować i mówić tobie, ej, słuchaj, ty nie musisz w to wierzyć, ty to czujesz. I to jest najcudowniejsza rzecz pod słońcem. Bo to, jak mówię, to aż mam ciarki na całym ciele i jeszcze przejeżdżają samochody z tablicami rejestracyjnymi, gdzie są poczwórne liczby. I to są sygnały też, że robię to z ducha i ze służby. A ja jeżeli odczytałem, co jest służbą i duchem moim,
jak w tej rzeczywistości mam się bawić przez pomaganie innym, no to jeżeli nie widzę na razie wokół siebie ludzi, którzy rezonują z tym, a i tak przyciągam, bo zmieniam świadomość i zmieniam swoją wodę, czyli magnesem, którym teraz się staję. Kiedyś było w tym magnesie, w tej wodzie, w tym ciele, gdzie jest 70 czy tam 80% wody, było lęk, niepokój, brak i to wszystko przyciągałem. Teraz ten magnes zmienił swoje nastawienie, zmienił swoją energię i przyciągam zupełnie coś innego. Ciszę, harmonię, fantastycznych ludzi, trzeźwych ludzi, ludzi, którzy robią coś inspirującego, gdzie spełniają się, gdzie pieniądze przychodzą z lekkością, gdzie sytuacje stają się klarowne, gdzie życie wygląda spokojniej, harmonijniej i radośniej, gdzie małe rzeczy powodują uśmiech na Twojej twarzy, że obserwacja innych wzbudza w Tobie podziw i zainteresowanie, a nie ocenę i porównywanie. To jest piękne, uwierzcie mi. Znaczy, nawet mi nie wierzcie, wiecie co? Sami to wypróbujcie, a potem zobaczycie, jak to na Was będzie wpływało. Ojej. Wierzcie mi, że nawet zieleń w drzewach czy w przyrodzie powoduje to, że moje oczy się śmieją, dusza się śmieje. Dlatego słowa, których używam, wiem, że w słowniku polskim są pewne słowa, ja je akceptuję, że one są, ale ich nie używam, niektórych słów nie używam. Nie używam słów takich jak brak, albo nie mam, albo nie zasługuję, albo czekajcie jeszcze, może nie do końca powiem wszystkie, jakie mam na myśli, ale na pewno załapiecie, o co chodzi. Albo nie stać mnie, albo na przykład jeszcze jakie nie mam czasu albo nie jestem godny. I jeżeli zacząłem obserwować te mechanizmy, to teraz albo jestem zmęczony, albo jestem chory, to teraz używam słów w takiej mocy i nie muszę krzyczeć. Ja po prostu jak mówię, to widzę, jakbym wrzucił duży kamień do stawu, czy do rzeki, czy do morza, że robię falę tym. Przedtem też robiłem to i dostawałem to z podwojoną siłą czasami, żeby się obudzić. Ale teraz robię zupełnie inaczej. Teraz używam fajnych afirmacji, które podkreślają, że pieniądze płyną do mnie z każdej strony. Obfitość jest moim naturalnym stanem. Płacę sobie. Życie mi daje wszystko, co najlepsze. Nawet te niedobre, co przychodzi, to też jest dla mnie informacja i tak dalej. I wskazówka. Także nie to, że manna mnie leci z nieba. To wszystko, co ma mi służyć, co ma mi budować wzrost, przyjmuję i akceptuję i wiem, że to jest dla mojego naturalnego dobra. I jeszcze... I'm restoring my energy, czyli zamiast jestem zmęczony, to moja energia wraca do mnie z podwojoną siłą, albo przywracam sobie, pozwalam sobie na to, by energia przychodziła do mnie w naturalny sposób. I to daje mi taką delikatność w słowie. To daje mi taki spokój wewnętrzny, który teraz w zimę integruje się, także też uzmysłowiłem sobie to w tej świadomości, że jestem 4 porami roku, jak 4 Ewangelie czy 4 żywioły. To jest naprawdę fantastyczne, uwierzcie mi. W zimę czuję się, jakby wszyscy mnie zostawili, ale to już jest tak jak zima, jest zasypana śniegiem i czeka na odrodzenie, ale w tej zimie jest integracja mojej wewnętrznej pracy, mojego świata, którego buduję w sobie i już na zewnątrz. I jaki w niebie, taki na ziemi, czyli jaki
wewnątrz, tak i na zewnątrz, czyli na ziemi. I to jest to. Ja jestem w tym świecie, ale już nie jestem z tego świata. I to jest najcudowniejsze. Życzę, kochani, wam wszystkim, żebyście zasięgnęli informacji z Nordic Wild West, albo ze strony internetowej, albo z YouTube'a, albo z tego. Zobaczcie, jak ja ten proces przechodziłem, jak ja nagrywałem, bo nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Ja tam pokazałem cały swój proces. To jak zasięgałem filmów o Jezusie, o Buddzie, o Osho, o Shri Maharaja, albo o jeszcze o innych o Carl Jung mi pomógł przejść przez Noc Duszy, gdzie rok temu w listopadzie umarła bardzo duża część ego. Wtedy powiedziałem w filmie chyba, że umarła część ego, ale to nieprawda, bo ego nigdy nie umiera, jak jest ciało. Ale no można mnie złapać za niektóre słowa, bo dzisiejsza prawda może jutro, albo za rok, za miesiąc nie być już tą prawdą. Cały czas to ewoluuje. Jestem wiecznym uczniem, nie jestem żadnym nauczycielem. Ale jeżeli coś rezonuje z wami, jeżeli przez moją energię, przez moje słowa możesz pomóc samemu sobie, gdy się zatrzymasz, drogi bracie czy droga siostro, to jak najbardziej cię zapraszam do rozmowy ze mną, do napisania mi w mailu, jaką masz sytuację, albo gdy była sytuacja i udało ci się przejść pewien proces, jak to odczytałaś, bo ja jestem tobą, ty jesteś mną, także nie masz się czego bać. Po to większość ludzi się budzi i podnosi energię ziemi, że i tak prędzej czy później się będziecie budzić. Prawdopodobnie prędzej, bo więcej jest takich istot jak ja. Jimmy Carrey albo Keanu Reeves. Uwierzcie mi, że to jest coś niesamowitego. Jak widzę wymalowaną minę Jimmy'ego Carrey, gdzie mówi, że on nie istnieje, i widzę, że takie procesy on przechodził, ja to samo miałem. Dla mnie to jest już normalne, to nie jest depresja, to jest coś pięknego. Tylko nie zachęcam, jeżeli jesteś mocno w umyśle, to nie zachęcam do tego, żeby puścić to i dobra, ja nie będę brał leków, bo to nie jest coś takiego. W Samadhi w YouTubie, w filmie fajnie mówią, że jeżeli budzisz się, to przyzwyczajasz się do patrzenia na światło, tak jakbyś się wyszło z piwnicy na słońce. Nie możesz od razu otworzyć oczu i kurde, wszystko widzę. Musisz stopniowo przyzwyczajać się do światła. A światło to dobre słowo, dobre uczynki, dobre intencje, dobre myśli, obserwacja umysłu, nie kupowania jego narracji. Jak ci pokazuje obrazy, kurde, albo myśli, albo podsuwa ci słowa do głowy, to nie jesteś ty, to jest program systemu biedy, kurde, ludzi, którzy nigdy nie wyszli do przodu, którzy bali się wyjść i dlatego tak robili. To jest, uwierzcie mi, że ta rzeczywistość jest kwintesencją, jest pięknym kwiatem. A czy on jest piękny, czy nie, to jest ludzi, którzy się bali, którzy wyszli z wojny, którzy zobaczyli, że to nie jest obraz jednego człowieka. To jest masa, tysiące ludzi, miliony ludzi kreuje rzeczywistość. Jeżeli miliony ludzi odwróciłyby się od umysłu i poszłyby do przyrody, i wyobrażałyby sobie piękną rzeczywistość, to uwierzcie mi, że po kilku dniach świat by był rajem. Ten świat byłby rajem. Nie byłoby biedy, nie byłoby niczego. Jeden drugiego nie byłby wilkiem, tylko byłby, kurde, jeden drugiemu by pomagał. Było coś pięknego, była harmonia taka piękna, że się w głowie nie mieści. Ale umysł, jak się patrzy w dualizmie, że ty i ja jesteśmy dwójką, to tak wygląda. Nie ucieknie się od tego. Trzeba stanąć w prawdzie. Jak ja wchodzę na przykład do pokoju i widzę czterech ludzi, ja tam wchodzę, to tam jest nas 9. Jest 8 ludzi, czyli ja i Tomek, ja i Krysia, ja i Zosia, ja i Rafał. I echo, które nie ma formy. I nie, ale teraz mi nawaliło na pagony i teraz ale mam wygórowane ego. Nie, tam nie ma ego. Tam nie można tej istocie ubliżyć, umniejszyć, nie można jej zdyskryminować, okraść czy oszukać. Bo ja pozwalam na to wszystko, co przychodzi. A potem dostaję z drugiej strony 10 razy więcej. Okradają mnie z konta, dostaję pieniądze
gdzie mówiono mi, że te pieniądze wrócą po kilku tygodniach, a ja dostałem po kilku dniach. To jest piękne. Właśnie machałem, kurde, moim przyjacielom z Turcji. Spacerowali sobie, szli na spacer i uwierzcie mi, że to są moi przyjaciele, a ja ich języka nie znam. Nie znam ich języka, uwierzcie mi. Ja idę do nich na herbatę, oni nie piją alkoholu. Są uśmiechnięci, uradowani, mówią, że z nimi przyjaźń to jest od tak. A mówi, a z Norwegą to musisz się znać 2-3 lata. I to jest najfajniejsze, wiecie? Że teraz Echo nie potrzebuje języka, nie potrzebuje przyjaciół. Ja po prostu jestem obecnością. Cieszę się, jak oni mówią, cieszę się, jak oddychają. Cieszę się, nawet jak nie rozumiem ich języka. Jestem obecny tam. Patrzę, jakie istnienie jest cudowne. Gdzie tam jest, kurde, ból, złość, żal, nienawiść do innego, do innej osoby. To jest coś nieziemskiego. To jest, uwierzcie mi, że to jest anielskie. Ziemskie to jest właśnie to, że to on, to ten mi zrobił, to ona mi zrobiła. Ale inaczej spojrzycie, jak będziecie się budzić w świadomości, że każdy sobie daje doświadczenia tylko po to, bo sam je dawał komuś. Czy w tamtym życiu, czy w myślach, czy w emocjach. Pozdrawiam Was, kochani, serdecznie. Ze ścieżki Nordic Wild West. Tam, gdzie natura spotyka serce. Z ciszy wysyłam Wam dużo światełka, dużo harmonii, radości, miłości, wdzięczności, akceptacji. Podawajcie te światełko dalej, które jest w Was, zawsze w Was było.